Siemanko, witam was w kolejnym odcinku serii Usłyszałem pod bitomatem. Dzisiaj opowiem o najczęściej popełnianych błędach, które sprawiają, że tracimy kapitał na rynku kryptowalut. Lecimy. Numer 1 to wchodzenie na rynek bez planu. Jeżeli chcemy osiągnąć jakieś zyski na rynku kryptowalut w czasie hossy, zawsze powinniśmy sobie odpowiedzieć na następujące pytania. Jaki dajemy sobie czas na to, żeby dana inwestycja przyniosła nam zwrot? Ile chcemy generalnie osiągnąć procent zwrotu? W którym momencie będziemy wychodzili z danej pozycji? To jest o tyle ważne, ponieważ nigdy nie wiemy tak naprawdę, kiedy rynek beka się skończy i dane aktywo, w które zainwestowaliśmy pieniądze, przestanie rosnąć na swoim wykresie cenowym. Również to tyczy się momentu wejścia na rynek, czyli w którym momencie kupujemy kryptowalutę, czy nie jest na przykład za droga. Zawsze jest warto zrobić analizę takiego projektu, jego wykresu, czy na przykład to, że on teraz dopiero rośnie, nie jest spowodowane jakimś pump and dumpem, czy nie wynika to z jakiejś sytuacji, która zaraz i tak sprowadzi ten kurs na południe. Nie przepłacajmy, tak więc zawsze, tak jak mówię, warto kiedy wejść i kiedy wyjść z tego rynku, żeby nie okazało się, że nie zdążyliśmy zrealizować zysków z danej pozycji i jeszcze będziemy na przykład na tym stratni. Numer 2. Kupowanie tokenów na oślep. Ludzie, kiedy ja słyszę pod bitomatem, że ktoś kupi jakąś kryptowalutę, bo gdzieś usłyszał, że to jest gwarant tego, że na pewno przyniesie to zwrot, albo na przykład, ponieważ to był ładnie wyglądający projekt na CoinMarketCap, to mnie aż wykręca. Kryptowalut na tym rynku jest tysiące. Każdego dnia pojawiają się ich setki i również setki upadają. Stawiajcie na projekty o silnych fundamentach, o takich, za którymi stoi jakiś pewny zespół. Wiecie, jakie są cele tego projektu, jaka jest jego praktyczna funkcjonalność. Sprawdzajcie, jaką ma społeczność, ile osób mówi o tym projekcie, jakie są ich social media. Czy to nie jest absolutnie jakiś tam scam? Ponieważ również projekty, które przy niskiej kapitalizacji potrafią szybko wystrzelić na swoim wykresie cenowym, również szybko prawdopodobnie tą cenę tracą. Tak więc naprawdę róbcie zawsze research takich projektów, stawiajcie na analizę fundamentalną i nie kierujcie się tym, gdzie coś usłyszeliście, ponieważ to, że jakiś tam wasz znajomy osiągnął zysk, nie oznacza, że wy również na tym zarobicie. Zapamiętaj to hasło. Dior, do your own research. Nigdy nie kupuj na oślep. Nie handluj z dźwignią, jeżeli nie potrafisz i nigdy nie inwestuj pożyczonych pieniędzy. Trading z lewarem to jest coś, na czym się już tysiące inwestorów wyłożyło i jest to naprawdę dosyć niebezpieczna rzecz, jeżeli ktoś nie wie, jak z tego korzystać i nie wie, jak na przykład analizować wykresy cenowe. Oczywiście są takie osoby, które zarobiły naprawdę grube siano na tym, aczkolwiek granie z lewarem jest naprawdę bardzo niebezpieczne, jeżeli absolutnie nie wiecie, jak z tego korzystać. Zwłaszcza jeżeli dopiero wchodzicie na ten rynek, nie macie jeszcze bogatego portfolio i nie możecie sobie pozwolić na to, żeby na przykład stracić cały kapitał zainwestowany w daną pozycję. Pamiętaj, obracaj tylko i wyłącznie kapitałem, który jesteś w stanie stracić, który należy do ciebie i to zarówno dotyczy rynku Futures oraz Spot. Numer 4. Nie trzymaj wszystkich swoich kryptowalut na giełdach. Scentralizowane giełdy kryptowalut to nie jest dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy ich używać również do tego, aby służyły nam jako portfel do przechowywania naszych cyfrowych aktywów. Od tego są zewnętrzne wallety, a najlepiej sprzętowe, które zapewniają nam największy poziom bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o nasze kryptowaluty. Niejedna giełda nagle odcina nam dostęp do naszych cyfrowych aktywów tylko dlatego, że mają jakąś awarię, doszło do ataku, zaburzenia płynności na tej platformie. Giełda zbankrutowała. Okazało się, że jest to fałszywa platforma i po prostu skamerzy uciekli z hajsem. Bywa i czasami tak, że zespół takiego seksa blokuje ci te środki, ponieważ nagle stwierdzili, że działasz niezgodnie z jakimiś procedurami lub przyszedł ktoś z zewnątrz i powiedział, że należy zamrozić twoje konto, ponieważ komuś po prostu tam nie odpowiadałeś. Na giełdach trzymamy tylko i wyłącznie te środki, które chcemy niedługo sprzedać albo wymienić na dany token. A jeżeli masz takie tokeny jak Bitcoin, Ether, Litecoin, Dash, WorldCoin, zawsze możesz spokojnie pójść do bitomatu i sprzedać to za gotówkę. Numer 5. Zwracaj uwagę na detale. Technologia blockchain, na której opiera się cały ekosystem kryptowalut, ma to do siebie, że z realizowanych transakcji już nie da się cofnąć. Tak więc zawsze na przykład upewniajcie się, kiedy wysyłacie jakieś środki, czy
możecie przez dany blockchain wysłać taką, a nie inną kryptowalutę. Czy adres portfela, który wpisujecie, jest aby na pewno poprawny, ponieważ jeżeli chociaż jedną cyferkę, jedną literkę źle wpiszecie, środki mogą nie trafić do adresata i cały kapitał zostanie utracony. To jest turbo istotne. To samo dotyczy wszystkich pobieranych aplikacji i platform, z których korzystamy, ponieważ na tym rynku jest od groma skamów i często po prostu oszuści podszywają się i mogą na przykład stworzyć replikę jakiegoś popularnego portfela kryptowalut i wrzucić go na przykład do App Store'a czy do sklepu Androida, ponieważ takich sytuacji już było od groma. Tak więc zawsze sprawdzajcie na przykład platformę, na którą się logujecie, czy przypadkiem nie jest to jakiś scam. Również patrzcie na linki, które ktoś wam wysyła, czy nie są to przypadkiem jakieś fałszywe, złośliwe łącza, które prowadzą do tego, że spuścicie jakieś złośliwe oprogramowanie drenujące, które na przykład wyczyści w całości wasz portfel kryptowalut. Tak więc zawsze warto jest się zastanowić 3, 4, 5 razy zanim coś zrobimy, jeżeli nie jesteśmy pewni, ponieważ tutaj naprawdę detale grają ogromną rolę i mogą doprowadzić do tragedii. Numer 6. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego portfela na kryptowaluty. No właśnie, mówiłem o tym, że giełdy kryptowalut to nie jest najlepsze miejsce, gdzie chcemy długoterminowo przechowywać swoje aktywa. Od tego są, jak wspominałem, również zewnętrzne portfele, które na przykład dodatkowo są chronione poprzez klucz prywatny do naszego adresu. To jest bardzo ważne, aby tego klucza nie trzymać gdzieś sobie w notatniku na telefonie, na pulpicie, na drive'ie i tak dalej, ponieważ hakerzy bardzo łatwo, jeżeli zdronują właśnie nasz system, będą w stanie do tego dojść i po prostu otworzyć sobie portfel nasz i wypłacić z niego środki, tak jakby otwierali po prostu safe w banku. Najlepiej jest zapisać sobie to na jakiejś kartce, schować gdzieś, gdzie zapisany adres naszego portfela i private key do niego nie zniknie, nie wyblaknie i tak dalej. I jeszcze bardzo ważna rzecz, ponieważ też słyszałem pod bitomatem, że to się często dzieje, nie wysyłamy absolutnie nikomu naszego klucza prywatnego, że masz tam na wszelki wypadek coś tam. Nie, absolutnie. Nigdy tego nie robimy. Schowaj najlepiej jak potrafisz klucz do swojego portfela, aby nikt inny się do niego nie dobrał, ponieważ będziesz miał naprawdę dużo kłopotów. Numer 7. Wyłącz emocje. To nie jest ogólnie domena stricte rynku kryptowalut, ale tutaj się tak dużo dzieje i czasami dane kryptowaluty na przykład tak potrafią po prostu skakać na swoim wykresie cenowym, że emocje na rynku są naprawdę do czerwoności. Słuchajcie, trzymajcie się chłodnej logiki. Nie podejmujcie decyzji pod wpływem chwili. Jeżeli targają wam jakieś obawy, wątpliwości, naprawdę przemyślcie dany ruch, zakup lub sprzedaż. Pośpiech, chciwość, nadmierna euforia, strach nie są dobrymi doradcami. Pamiętajcie, chłodny, zimny umysł, ponieważ logika również na rynku kryptowalut czasami zawodzi, ale absolutnie nigdy nie kierujcie się emocjami, ponieważ one nie są dobrymi doradcami. To tyle ode mnie dzisiaj. Życzę wam oczywiście dużo zysków z pozycji, które zajmujecie na rynku kryptowalut, żebyście nigdy nie popełniali tych błędów, o których dzisiaj opowiadałem, żebyście nie padli ofiarą żadnych cyberprzestępców i żeby wam się wiodło. Róbcie hajs, bądźcie szczęśliwi, dbajcie o swoje rodziny, dbajcie o siebie. Siemanko!